Cześć wszystkim. I mamy trzecią część. I tu znowu moja taka prowizorka do frezowania. Bardziej do płyt meblowych. Po oklejeniu. Ale tu akurat przydała się do frezowania listewek pod czopy. Można regulować wysokość, jaką się chce. Profile to 80×40. Ale wiadomo, że można sobie stosować mniejsze, ale ja akurat takie miałem. Jest to jeszcze nieskończone. Z czasem będzie możliwość przykręcania gdzieś tam do stołu, do czegokolwiek. Można to rozsuwać. I na razie gołe profile są. Także płyta meblowa mogłaby się troszeczkę rysować. Albo i nie, bo nie testowałem jeszcze. Wtedy zakładamy frez R2. Jak ktoś ma oklejniarkę, to w domu można sobie frezować. Frez jakiś chiński z zestawu, ale do takich pierdół mało tu trochę miejsca mam. Pomieszczenie ma 3 m×6, ale za mną jeszcze jest komin i koza do palenia. Taka stara pompa ciepła. Wrzucam 3 szczapy i mam 20 stopni i wtedy mogę kleić. I teraz przygotowanie blachy. Będą takie 4 elementy 110×110 wycięte kwadraty. Przykręcam sobie kawałek płaskownika, bo wtedy jest równa linia cięcia, jak się nie ma żadnego przyrządu. Profil jest trochę podrapany.
Najlepsze jest to, że jak się robi trochę w drewnie, w metalu, to teraz na przykład jak tu tnę i poszedłbym robić coś przy drzewie, to mam drewno od razu do szlifowania, bo jest czarne. Zawsze trzeba pamiętać, żeby ręce umyć. Blacha 1,5 mm grubości. Jest trochę za długa. Jakiś odpad od czegoś tam. Zawsze warto załamywać krawędzie, bo później są ręce pocięte. Normalnie mam założone rękawiczki, ale na potrzeby filmu wygodniej mi jest bez rękawiczek. No i tak pozbywam się rdzy. Jak widzicie, długo to nie trwa. Później wszystkie te elementy metalowe będą malowane na kolor czarny. No i ucinamy 11, znaczy 110 na 110. Wygodniej mi na pile taśmowej, bo mam ustawiony kąt. To będzie element ozdobny na każdej nodze od góry. Będzie wyfrezowane na głębokość 1,5 mm i nałożona blacha.
kiedyś wam nakręcę film o tej pile, bo zrobiłem taką modyfikację, ale na razie nie będę szczegółów mówił, bo jeszcze przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś stosował to na YouTube, ale to będzie w przyszłości. No i tutaj ostatni element. Tylko tu mam też tak ustawione, że jak tnę profil cieniutki, to maszyna mi się wyłącza, ale jak już jest dłuższy, szerszy profil, to już jak zwykle jest ta chińszczyzna jest tak zrobiona, że niestety, ale jest problem z wyłączaniem się, bo wtedy musiałby materiał ciąć głębiej. A nie chce mi się za każdym razem czujnika ustawiać. I tak delikatnie dookoła. Cztery sztuki. Chodzi o pozbycie się tego biurka z przodu. To też prowizorka. No i oczywiście załamujemy krawędź. No i od razu mówię, że warto zakładać okulary ochronne. I tak wszystkie 4. Złodziej przyszedł do warsztatu i pomocnik. Cokolwiek spadnie na ziemię, żaden flamaster, ołówek, jeśli będzie leżał na podłodze, już zostanie wyniesiony. A tu cięcie płaskownika 30 mm na 3 mm. Nie będę przecież wszystkiego pokazywał, bo trochę by się zeszło. Ale sporo ich jeszcze będzie w zagłówku. No i włosy murzyna. I sami widzicie, jak to szybko idzie.
tylko nie na pełnych obrotach. I przy szlifowaniu zawsze okulary. Przy płaskich nie ma odprysków jeszcze, ale w momencie, kiedy jakiego zadziora złapie, strasznie potrafi dawać po gałach. Ja zawsze szlifuję, bo później jak maluję, to mi się po prostu farba trzyma. Odtłuszczam rozpuszczalnikiem i dopiero maluję. Jeśli podoba się film, można zasubskrybować. Przydałby się jakiś komentarz. No i przydałby się jakiś like. I ogólne podziękowania, bo dzisiaj składając ten film w niecały miesiąc przekroczyłem 100 subskrybentów. Szóstego lutego będzie dopiero miesiąc, minie miesiąc od wystawienia mojego pierwszego filmu.
No i klejenie. Poliuretan. Lubię kleić tym klejem, bo jest szybki, ale strasznie brudzi. Nawet jak się robi w rękawiczkach. Ale później, nawet jak się zdejmie rękawiczki, a zapomni się i złapie się na przykład za ścisk, którym się ściskało dany element, to też niestety brudzi jakiś czas. Na dworzu ciepło, w kozie napalone, 18 stopni w środku, można kleić. Najczęściej robię to taką plastikową szpacheleczką, ale nie chciało mi się jej szukać, więc wziąłem kawałek kartonika. Listewka będzie od dołu i od góry. Z przodu będą dwie, jedna będzie u góry, druga będzie na dole. Ściskając tutaj, to tu nie stosuję podkładek, bo nawet jak mi tam minimalny ślad zostawi, to i tak to delikatnie zeszlifuję, a później wszystko będzie szczotkowane.
te ściski akurat delikatny ślad zawsze zostawiają. W przyszłości będzie też film o ściskach, bo przez tyle lat korzystam z różnych ścisków i z chęcią podzielę się wiedzą